We're reading from Trivikrama, Canto 4, Chapter 24, Text 45 and 46. Zaczynamy od Bhagavatam, rozdział 24. Chanting the songs sung by Lord Shiva. Tekst 45 i 6. Intonowanie pieśni śpiewanej przez Pana Shiva. Long purport. Okay. Is it on board, the verse? It says two hard anyway for two of it to do. I mean, there's two verses and, well, let's just go to the verse. I'll do the Sanskrit quickly. Snigdha pravid ganashyamam sarva sundarya sangraham chavyayata chatur bahu sujata ruchirananam padma kosha palaksha shakam sundara bhu sunasikam sundvijjam sukapalasyam somakama vibhusanam. Translation. The Lord's beauty resembled a dark cloud during the rainy season. As the rainfall glistens, his bodily features also glisten. Indeed, he is the sum total of all beauty. The Lord has 4 arms and an exquisite, beautiful face, with eyes like lotus petals, a beautiful, highly raised nose, a mind-attracting smile, a beautiful forehead, and equally beautiful and fully decorated ears. Tłumaczenie. Piękno Pana jest niczym ciemna chmura w sezonie deszczowym. Tak jak iskrzą się krople deszczu, tak samo błyszczą rysy Jego ciała. Jest on totalną sumą wszelkiego piękna. Pan ma 4 ramiona i niesłychanie piękną twarz, przypominającymi płatki lotosu. Ślicznym, wysoko wzniesionym nosem, uśmiechem, który rzeka umysł, pięknym czołem i równie uroczymi, bogato ozdobionymi uszami. So here, Lord Shiva is speaking to Aniruddha. Tutaj Pan Shiva mówi do Aniruddhy, describing his features. Opisując jego cechy. Purport. After the scorching heat of the summer season, it is very pleasing to see dark clouds in the sky, as confirmed in the Brahma Samhita. Bharat sasham masitam kundara sundarangam. The Lord wears a peacock feather in his hair, and his body complexion is just like a blackish cloud. The word sundara, or snigdha, means very pleasing. Kardama koti kamananiya. Krishna's beauty is so pleasing that not even millions upon millions of cupids can compare to it. The Lord's form, as Vishnu, is decorated in all opulence. Therefore, Lord Shiva is trying to see that most opulent form of Narayan or Vishnu. Generally, the worship of the Lord begins with the worship of Narayan or Vishnu, whereas the worship of Lord Krishna and Radha is most confidential. Lord Narayan is worshipable by the Pancharatriti Vidhi, or the regulated principles, whereas Lord Krishna is worshipable by the Bhagavat Vidhi. No one can worship the Lord in the Bhagavat Vidhi without going through the regulations of the Pancharatriti Vidhi. Neophyte devotees worship the Lord according to the Pancharatriti Vidhi, or regulated principles enjoined in the Narada Pancharatra. Radha Krishna cannot be approached by the neophyte devotees. Therefore, temple worship, according to regulated principles, is offered to Lakshmi Narayan. Although there may be a Radha Krishna Vigraha or form, the worship of the neophyte devotee is acceptable as Lakshmi Narayan worship. Worship according to the Pancharatriti Vidhi is called Vidhi Marg, and worship according to the Bhagavad Vidhi principle is called Raga Marg. The principles of Raga Marg are especially meant for devotees who are elevated to the Vrindavan platform. Znaczenie. Po upalnym żarze sezonu letniego bardzo przyjemny jest widok ciemnych chmur na niebie. Jak potwierdza Brahma Samhita, Vrihavatam Sham Asitam Buddha Sundarangam, Pan nosi we włosach pawie pióro, a odcień jego ciała podobny jest czarnowej chmurze. Słowo Sundara albo Snigdha znaczy bardzo przyjemny.
Kandarpa Koti Prananiya. Piękno Kryszny sprawia tyle przyjemności, że nie może się z nim równać nawet wiele milionów kupidynów. Pana w formie Wisznu zdobi wszelkie bogactwo, dlatego Pan Siwa próbuje ujrzeć tę najbogatszą formę Narayana, czyli Wisznu. Na ogół wielbienie Pana zaczyna się od czczenia Narayana, czyli Wisznu. Natomiast wielbiciele Pana Kryszny i Radhy, wielbienie Pana Kryszny i Radhy jest najbardziej poufne. Panu Narayanowi daje się cześć przez Pancharatrika Vidhi, czyli zasady regulujące, podczas gdy Pana Kryszną wielbi się poprzez Bhagavata Vidhi. Nikt nie może wielbić Pana Bhagavata Vidhi, jeśli nie przeszedł przez zasady Pancharatrika Vidhi. W rzeczywistości bhaktowie neofici czczą Pana zgodnie z Pancharatrika Vidhi, czyli regulującymi zasadami polecanymi Narada Pancharatrze. Bhaktowie neofici nie mogą zbliżyć się do Rada Kryszny z tego też względu wielbienie świątynne według zasad regulujących, które ofiarowuje się Lakshmi Narayanowi. Chociaż może być Rada Kryszna Vigraha forma, to jeśli wielbiącym jest bhakta neofita, wielbienie to uważane jest za będące w kategorii Lakshmi Narayana. Ofiarowanie czci według Pancharatrika Vidhi nazywa się Vibhi Marga, a wielbienie według zasad Bhagavata Vidhi jest Raga Margą. Zasady Raga Margi przeznaczone są specjalnie dla bhaktów wzniesionych na platformę Vrindavanu. So, this is also, we're reading in the Nectar Devotion the same point that we shouldn't try to understand our rasa until we're liberated. To też czytaliśmy w Nektarze Oddania, że nie powinniśmy próbować zrozumieć naszej rasy, dopóki nie jesteśmy wyzwoleni. In other words, it will be revealed to us what it is our actual innate rasa. Innymi słowy, będzie to nam objawione, jaka jest nasza tak naprawdę wewnętrzna rasa. Rasa with Krishna is already there, but now it's covered by the material element. Ta rasa z Kryszną już istnieje, ale w tej chwili jest przykryta przez materialne elementy. So when those elements are removed by the chanting of the holy name, Chaito Dharpanamarjanam, then it'll be clear to us what is our taste. Kiedy te elementy zostaną usunięte poprzez intonowanie świętego imienia, wtedy będzie to dla nas jasne, jaki jest nasz smak. So although Prabhupada introduced Radha Krishna deities, but still the principle is that we're worshiping them as Lakshmi Narayana. Chociaż Prabhupada wprowadził wielbienie Radha Kryszny, to mimo tego zasadą jest wielbienie ich jako Lakshmi Narayana. The inhabitants of Vrindavan, the gopis, Mother Yasoda, Nanda Maharaj, and the cowherd boys, the cows and everyone else, are actually on the Raga Marg or Bhagavata Marg platform. They participate in 5 basic rasas: Dasya, Sakhya, Vatsalya, Madhurya, and Samta. But although these 5 rasas are found in the Bhagavata Marg, the Bhagavata Marg is especially meant for Vatsalya and Madhurya, or paternal and conjugal relationships. Yet there is the Ripalambra Shakya, the higher paternal worship of the Lord, especially enjoyed by the cowherd boys. Although there is friendship between the Krishna and the cowherd boys, their friendship is different from the Aishvarya friendship between Krishna and Arjuna. When Arjuna saw the Vishvarup, the gigantic material form of the Lord, he was afraid for having treated Krishna as an ordinary friend. Therefore he begged Krishna's pardon. However, the cowherd boys who are friends of Krishna in Vrindavan sometimes ride on the shoulders of Krishna. They treat Krishna equally, just as they treat one another, and they're never afraid of him, nor do they ever beg his pardon. Thus the Raga Marg, or Bhagavata Marg, friendship exists on the higher platform with Krishna, namely the platform of Ripalambha friendship, parental friendship, paternal service, and conjugal service are visible in the Vrindavan Raga Marga relationships. Mieszkańcy Vrindavany, Gopi, Matka Jasioda, Nanda, Maharaj, chłopcy, pasterze, krowy i wszyscy inni są w rzeczywistości na platformie Raga Margi, czyli Bhagavata Margi.
Uczestniczą oni w 5 podstawowych rasach: Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya i Shanta. Ale chociaż w Bhagavata Mardze znajduje się tych 5 zasad, to przeznaczona jest ona szczególnie dla Vatsali i Madhuri, czyli związku rodzicielskiego i małżeńskiego. Istnieje też Trivikrama Sakya, wyższe braterskie uwielbienie Pana, którym cieszą się szczególnie chłopcy pasterze. Chociaż istnieje przyjaźń pomiędzy Kryszną i chłopcami pasterzami, różni się ona od przyjaźni Aishwarya pomiędzy Kryszną i Arjuną. Ujrzawszy Vishwarupę gigantyczną, kosmiczną formę Pana, Arjuna zaczął odczuwać strach z tego względu, że traktował Krysznę jak zwykłego przyjaciela. Dlatego też poprosił Krysznę o przebaczenie. Ale chłopcy pasterze, którzy są przyjaciółmi Kryszny w Vrindawanie, czasami jeżdżą na ramionach Kryszny. Traktują oni Krysznę jak równego sobie i nigdy się go nie obawiają, ani też nie proszą go o przebaczenie. Tak więc Raga Marga, czyli Bhagavata Marga, istnieje na wyższej platformie przyjaźni z Kryszną, mianowicie na platformie przyjaźni Vikrama. W związkach Raga Margi z Vrindawanem widoczna jest przyjaźń ojcowska, ojcowska służba i służba miłości małżeńskiej. So this is our goal. We want to come to this point of Raga Marg, but there's a process we should take step by step. I to jest nasz cel. Chcemy dojść do tej platformy Raga Margi, ale to jest proces i trzeba go pokonywać krok po kroku. If we jump over, then we become offenders. Jeżeli będziemy przeskakiwać, to staniemy się osobami, które popełniają obrazy. Rupa Swami has given us the process, the Tao Shraddha. First we have a little faith, then sadhusanga we associate with the devotees, then Bhajana Kriya we practice like the devotees are practicing. Then gradually in Artha-nivritti we lose our bad habits. Then next stage is Shantas or Drishta. Nishta, thank you. Nishta means steady. We no longer get pulled by the senses this way, that way. Steady. And from that steady stage, then we can come to ruchi and real devotion. Rupa Swami daje proces składający się z 9 etapów. Pierwsza to jest śradha, wiara, potem jest sadhusanga, towarzystwo wielbicieli, potem jest anartha-nivritti, czyli uczenie się z niechcianych nawyków. Potem jest niszta, czyli stała wiara. Potem jest ruchi, smak i Ashakti i tak dalej. Prema i tak dalej. So we don't have access to those higher stages until we're completely free of all bad habits. Nie mamy dostępu do tych wyższych etapów, dopóki nie jesteśmy w pełni uwolnieni od tych złych nawyków. So if we try to bluff that, but Krishna's in our heart, He knows what our position is. Jeżeli będziemy próbować blefować, to Kryszna i tak wie, co robimy, ponieważ jest w naszym sercu. Then our progress will stop. I wtedy nasz postęp zostanie But if we're honest about our position, then from that position we can make progress. Ale jeżeli jesteśmy uczciwi wobec naszej pozycji, to z tej pozycji będziemy robili postęp. Gradually. Stopniowo. In this description of Krishna's beauty, Lord Shiva uses the word Charvataya Chaturbhuja Sujata Ruchiranana, indicating the beautiful form of Narayana or Vishnu. Those who worship Lord Krishna describe him as Sujata Ruchiranana. In the Vishnu Tattva, there are hundreds and thousands and millions of forms of the Supreme Lord. But all of these forms, the forms of Krishna is the most beautiful. Thus, for those who worship Krishna, the word Sujata Ruchirananam is used. I think we skipped one paragraph. I missed a paragraph? Yeah. Some persons without scruples. Without serving Krishna according to the... No, before. Huh? Before, I think. Some persons without scruples. There's nothing before. Yes, in our yes.
The last thing I missed the paragraph you read. The last thing I said was Vrindavan Ragamag relationships, paternal friendship, parental service, conjugal service are all visible in Vrindavan. Without serving Krishna according to the Vidhi mark, regular principles of the Pancha Vidhi, unscrupulous persons want to jump immediately to the Ragamarga principles. Such persons are called Sahajiya. There are also demons who enjoy depicting Krishna and his pastimes with the gopis and taking advantage of Krishna by their licentious character. These demons who print books and write lyrics on the Ragamarga principles are surely on the way to hell. Unfortunately, they lead others down with them. Devotees of Krishna consciousness should be very careful to avoid such demons. One should strictly follow the Vidhi mark, regular principles in the worship of Lakshmi Narayan, although the Lord is present in the temple as Radha Krishna. Radha Krishna includes Lakshmi Narayan. Therefore, one worships the Lord according to the regular principles. The Lord accepts the service in the role of Lakshmi Narayan. In the Nectar Devotion, further instructions are given about the Vidhi mark, worship of Radha Krishna or Lakshmi Narayan. Although there are 64 kinds of offenses one can commit in the Vidhi mark worship, in the Ragamarga worship, there is no consideration of such offenses because the devotees on that platform are very much elevated, and there is no question of offense. But if we do not follow the relative principles on the Vidhi mark platform and keep our eyes trained to spot offenses, we shall not make progress. Osoby pozbawione skrupułów chcą natychmiast przeskoczyć do zasad Raga Margi bez służenia Krysznie według Vidhi Margi, czyli regulujących zasad Pancharatika Vidhi. Osoby takie nazywane są Sahajiya. Są także demony, które z powodu swego rozwiązłego charakteru wykorzystują Krysznę, rozkoszując się przedstawieniami Kryszny i jego rozrywek z gopi. Te demony, które drukują książki i piszą liryki o zasadach Raga Margi, są z pewnością na drodze do piekła. Na nieszczęście i innych ściągają zasadą w dół. Aktowie ze świadomości Kryszny powinni z wielką ostrożnością unikać takich demonów. Chociaż Pan obecny jest w świątyni jako Radha Kryszna, to należy ściśle przestrzegać obowiązujących zasad Vidhi Margi, obowiązujących przy wielbieniu Lakshmi Narayana. Radha Kryszna obejmują Lakshmi Narayana, dlatego jeśli ktoś oddaje Panu cześć zgodnie z zasadami regulującymi, Pan przyjmuje tę służbę jako Lakshmi Narayana. Nektar oddania podaje wszystkie instrukcje dotyczące wielbienia Radha Kryszny przez Vidhi Margę, czyli jako Lakshmi Narayana. Chociaż są 64 obrazy, które można popełnić przy wielbieniu Vidhi Marga, to w wielbieniu Raga Marga nie bierze się ich pod uwagę, gdyż bhaktowie będący na tej platformie są na bardzo wysokiej pozycji i w ich przypadku nie ma kwestii popełniania obraz. Ale jeśli nie przestrzegamy regulujących zasad platformy Vidhi Marga, nie jesteśmy ostrożni, by dostrzegać obrazy, nie uczynimy żadnego postępu. Prabhupada is very heavy here. He's calling these sahajis like the demons. Śrila Prabhupada jest tu bardzo ciężki i opisuje tych sahajijów jako demony. And they're going to hell. I mówi, że idą do piekła. And he's lamenting that unfortunately they're bringing others with them to hell. I lamentuje nad tym, że niestety zabierają z innych ze sobą. Because they're painting a picture of Radha and Krishna just like ordinary people. Ponieważ malują obraz Radhy i Kryszny jak zwykłych ludzi. Like sex literature. I opisują to jako literaturę seksualną. In this description of Krishna's beauty, Lord Shiva sees the words Charva Yatya Chaturbhuja Sujata Ruchirananam, indicating the beautiful form of the Ryan of Vishnu. Those who worship Lord Krishna describe him as Sujata Chaturananam. In the Vishnu Tattva, there are hundreds of thousands and millions of forms of the Supreme Lord. But of all these forms, the form of Krishna is the most beautiful. Thus, for those who worship Krishna, the word Sujata Ruchirananam is used. Opisując piękno Kryszny, Pan Shiva używa słów
Charvayata Jatrubahu, Sujata Ruchiranam, wskazujących na piękną czteroręką formę Narayana, czyli Wisznu. Ci, którzy wielbią Pana Krysznę, opisują go jako Sujata Ruchiranam. W Wisznu Tattwie są setki, tysiące i miliony form Najwyższego Pana, ale najpiękniejszą pośród nich wszystkich jest forma Kryszny. Zatem dla tych, którzy wielbią Krysznę, użyte zostało słowo Sujata Ruchiranam. The four arms of Lord Vishnu have different purposes. The hands holding a flower and concha are meant for the devotees, whereas the other two hands holding a disc and mace or clubs are meant for the demons. Actually, all of the Lord's arms are auspicious, whether they are holding concha and flowers or clubs and discs. The demons killed by Lord Vishnu's chakra, disc, and club are elevated to the spiritual world, just like the devotees who are protected by their hands holding the lotus flower and concha. However, the demons who are elevated to the spiritual world are situated in the impersonal Brahmana effulgence, whereas the devotees are allowed to enter into the Vaikuntha planets. Those who are devotees of Lord Krishna are immediately elevated to the Goloka Vrindavan planet. Cztery ręce Pana Wisznu mają różne przeznaczenia. Ręce trzymające kwiat lotosu i konchę przeznaczone są dla baktów, natomiast dwie pozostałe, dzierżące dysk i głowę, czyli maczugę, przeznaczone są dla demonów. W rzeczywistości wszystkie ramiona Pana są pomyślne bez względu na to, czy trzymają konchy i kwiaty, czy też maczugi i dyski. Demony zabite przez dysk, czakrę lub maczugę Pana Wisznu wznoszą się do świata duchowego, tak samo jak baktowie, których chronią ręce trzymające kwiat lotosu i konchę. Jednakże demony, które promowane są do świata duchowego, usytuowane są na zasobowym blasku Brahmana, podczas gdy baktowie mogą wejść na planety Vaikuntha. Ci, którzy są baktami Pana Kryszny, natychmiast promowani są na planetę Goloka Vrindavana. The Lord's beauty is compared to rainfall because when the rain falls in the rainy season, it becomes more and more pleasing to the people. After the scorching heat of the summer season, the people enjoy the rainy season very much. Indeed, they even come out of their doors in the villages to enjoy the rainfall directly. Thus, the Lord's bodily features are compared to the clouds of the rainy season. The devotees enjoy the Lord's beauty because it is a collection of all kinds of beauties. Therefore, the word Sarva Sundara Sangraham is used. No one can say that the body of the Lord is wanting in beautiful parts. It is completely purna. Everything is complete. God's creation, God's beauty, and God's bodily features. All these are so complete that all of one's desires can become fully satisfied when one sees the beauty of the Lord. The word Sarva, Sundaraya, indicates that there are different types of beauties in the material and spiritual world, and that the Lord contains all of them. Both materialists and spiritualists can enjoy the beauty of the Lord because the Supreme Lord attracts everyone, including demons and devotees, materialists and spiritualists. He is called Krishna. Similarly, his devotees also attract everyone. As mentioned in the Sad Goswami Astika, Shoshtra, let me say it again. As mentioned in the Sad Goswami Stotra, Dira, Dira, Jana, Priya. The Goswamis are equally dear to the Dira devotee and to the Adira demons. Lord Krishna was not very pleasing to the demons when he was present in Vrindavan, but the six Goswamis were pleasing even to the demons when they were present in Vrindavan. That is the beauty of the Lord's dealing with his devotees. Sometimes the Lord gives more credit to his devotees than he takes for himself. For instance, in the battlefield of Kurukshetra, the Lord fought simply by giving direction. Yet it was Arjuna who took the credit for fighting. Nimita matram bhava svayas sachin. O Savasyachi, Arjuna, you can be but an instrument in the fight. Bhagavad Gita 11:33. Everything was arranged by the Lord, but the credit of victory was given to Arjuna. Similarly, in the Krishna consciousness movement, everything is happening according to the prediction of Lord Chaitanya. But the credit goes to the Lord Chaitanya's sincere servants. Thus the Lord is described here as Sarva Sundarya Sangraham.
Piękno Pana porównywane jest do tego, gdyż kiedy w sezonie deszczowym pada deszcz, sprawia on ludziom coraz większą przyjemność. Po upale, jaki niesie ze sobą pora letnia, ludzie bardzo cieszą się z pory deszczowej. W wioskach wychodzą nawet na dwór i bezpośrednio cieszą się deszczem. Zatem cielesne rysy Pana porównywane są do chmur w porze deszczowej. Doktorzy rozkoszują się pięknem Pana, gdyż jest ono zbiorem wszelkiego piękna. Dlatego też użyto słowa sarva saundarya sangraham. Nikt nie może powiedzieć, że ciału Pana brakuje piękna. Jest ono całkowicie płynne. Wszystko jest kompletne. Stworzenie Boga, piękno Boga i Jego cechy cielesne. Wszystko jest tak kompletne, że widok piękna Pana może w pełni zaspokoić wszelkie nasze pragnienia. Słowo sarva saundarya znaczy, że w świecie materialnym i duchowym są różne rodzaje piękna, a Pan zawiera je wszystkie. Pięknem Pana mogą rozkoszować się zarówno materialiści, jak i spirytualiści, ponieważ Najwyższy Pan pociąga każdego, włączając w to demony i baktów, materialistów i spirytualistów. Dlatego nazywany jest on Kryszną. Podobnie również i jego baktowie pociągają każdego. Jak wspomniano Mszat Goswami Stotra, Hira Żona Priyał. Goswami byli równie drodzy Dhirom, Bhaktom i Adirom demonom. Gdy Pan Kryszna obecny był we Wryndawanie, nie był zbyt przyjemny dla demonów, ale gdy było tam 6 Goswamich, ci sprawiali demonom przyjemność. Na tym polega piękno postępowania Pana względem Bhaktów. Czasami przypisuje on większą zasługę Bhaktom niż sobie. Na przykład na polu bitewnym pod Kurukshetrą Pan Kryszna walczył jedynie poprzez udzielanie instrukcji. A mimo to cała zasługa za walkę przypadła Arjunie. Nimitra matram bhava sadhyasachinie. Ty, o sadhyasachinie, Arjuno, możesz być jedynie narzędziem w walce. Bhagavad Gita 11:33. Pan zaaranżował wszystko, ale zasługa za zwycięstwo przypadła Arjunie. Podobnie w ruchu świadomości Kryszny. Wszystko dzieje się zgodnie z przepowiedniami Pana Chaitani, ale zasługa przypada szczerym sługom Pana Chaitani. Dlatego też Pan opisany jest jako sarva saundarya sangraham. So, the emphasis then is to be sincere. Nacisk kładzie się na to, żeby być szczerym. If we sincerely try to please the spiritual master and Krishna, then we can't do anything wrong. Jeżeli będziemy szczerze próbować zadowolić mistrza duchowego Kryszna, to nie możemy zrobić złych rzeczy. Because even when we do something wrong, then we'll be corrected, and because we're sincerely trying to please the Lord and His representative, we'll give up that wrong way. Nawet jeżeli zrobimy coś złego, to będziemy skorygowani. Jeżeli będziemy szczerze chcieć podążać tą ścieżką, to będziemy działać prawidłowo potem. In other words, everything auspicious will come. Innymi słowy, wszystko pomyślne przyjdzie. Even being chastised, that will be auspicious for us. Nawet karcenie będzie dla nas pomyślne. The future is very bright for the devotee. Ponieważ przyszłość jest bardzo oświetlana dla wielbiciela. Because he's sincere, he just wants to see that Srila Prabhupada is pleased or Krishna is pleased. Ponieważ on chce tak szczerze widzieć, że Srila Prabhupada jest zadowolony i Kryszna jest zadowolony. Then if somebody can show him, well, this is not pleasing to Prabhupada, then he can easily reject it. He's not attached to this is my way of doing it. Jeżeli ktoś powie, że to jest zadowalające dla Srila Prabhupada, nie jest zadowalające dla Srila Prabhupada, to może to odrzucić, a nie jest przywiązany do tego swojego pomysłu. My idea is that Prabhupada will be happy. So if somebody points out to me, this is not making Prabhupada happy, but this would be better, then I'll be happy to get his advice. Jeżeli ktoś mi wskaże, że ta idea, którą ja proponuję, nie zadowala Srila Prabhupada i jeżeli zrobimy coś inaczej, to będzie zadowalało Srila Prabhupada, to przyjmiemy taką radę. Because our goal is sincere that we want to make Prabhupada happy.
Ponieważ naszym celem jest to szczere pragnienie sprawienia, żeby Śrila Prabhupada był szczęśliwy. I wtedy to jest proste. Simple for the simple. Jest to proste dla prostych. But because we're tricky, then we think, no, I want to get the credit, I want to be the one, I want. But then our progress is slow. I jeżeli problem jest w tym, że my próbujemy jakichś sztuczek i chcemy sami coś zrobić na własną korzyść, zasługę, wtedy nasz postęp będzie powolny. Instead of being corrected by the devotee, then we get kicked by Maya. I zamiast bycia skorygowanym przez wielbiciela, jesteśmy krokowani przez Maję. Lifetime. I możemy czekać do następnego życia. But we want to finish up in this lifetime, and it's open. Jeżeli chcemy skończyć to w tym życiu, to jest to otwarte. Nobody from the higher side will check us. Nikt z wyższych sfer nie będzie nam przeszkadzał. They're all happy to see us making progress. Wszyscy będą szczęśliwi, kiedy będą widzieć, że robimy postęp. So again, it comes to the sincere desire to please the Lord. I znowu to dochodzimy do tego punktu szczerego pragnienia zadowolenia Pana. And desire is in our hand, it's on our own hand. Nobody can take it away from us. I pragnienie leży w naszym zasięgu, jest w naszych rękach i nikt nie może nam tego zabrać. Then all the obstacles will become stepping stones. I wtedy wszystkie przeszkody staną się takimi podstawami postępu. So it's a very, you can say, encouraging philosophy. Jest to zachęcająca filozofia. We're not being repressed. Our real self will come out. My nie stosujemy represji, ta nasza prawdziwa jaźń będzie ujawniona. Okay, any questions or comments? Czy są jakieś pytania czy komentarze? There are instances where some of Srila Prabhupada's disciples were serving sincerely, but later on they fell to some sajya processes, like even come to India. So what's the point? So will they again come back to? It's up to them. Pytanie jest o to, że niektórzy z uczniów Srila Prabhupada służyli szczerze Srila Prabhupadzie, później zaangażowali się w jakiś proces sahajiya, czy oni wrócą z powrotem? No raczej to zależy od nich. They'll have a chance because they've done some service, so Krishna will give them another chance. Więc oni będą mieli szansę, ponieważ zrobili służbę dla Kryszny, więc Kryszna da im następną szansę. But actually Krishna is giving everybody a chance. Ale tak naprawdę Kryszna daje każdemu szansę. He's in our heart. He's in the heart of every living entity. So if we turn to Him and sincerely want to be guided by Him, then He's ready to guide us. On jest w sercu każdej żywej istoty. Jeżeli szczerze zwracamy się do Niego, to On jest gotowy nami kierować. But the demons, their ego is so strong. Why should I do that? Ale przepraszam, ego demonów jest tak mocne, oni mówią, dlaczego ja mam to robić? And they remain under their own karma. I wtedy pozostają pod wpływem własnej karmy. We want to transcend our karma. My chcemy przekroczyć naszą karmę. Enough? Coś jeszcze? Czasami bhaktowie mówią, że mogą zrobić postęp duchowy szybciej, opuszczając iskon i zmieniając sempradaję do guru. Bo tu jest wiele błędów, czy można to skomentować. Sometimes devotees say that they are more likely to make progress outside of ISKCON and they leave ISKCON and they leave Guru. I co jeszcze? Że przyjmują innych guru i sempradaję. They accept different gurus and different sampradaya and they say that they will make progress faster because there are many problems here. Can you comment, Maharaj, about this? Yeah, it's an illusion that Prabhupada is the empowered guru for the next 10,000 years. To jest iluzja. Prabhupada jest pełnomocnionym guru na następne 10 000 lat. Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. The scripture is full of, you can say, evidence of this. Chaitanya Mahaprabhu był samym Kryszną i pisma są pełne dowodów na to. So what are they going to find? Another sampradaya that they don't accept Lord Chaitanya? Co znajdą w innej sampradai, która nie akceptuje Pana Chaitanya? I mean, if they remain Gaudiya Vaishnavas, that's not bad anyway. Jeżeli zostają w Gaudiya Sampradai, to nie jest takie złe.
But we think that they're missing the fact of a Prabhupada's position. Ale my mówimy, że oni nie dostrzegają tego faktu pozycji. Just like I had a close relationship at one time with Trivikrama Maharaj, we were serving in the same temple. Ja miałem bliski związek w pewnym momencie z Trivikrama Maharajem, mieliśmy służbę w tej samej świątyni. But in my opinion, he minimized Prabhupada. He was saying that Bhaktisiddhanta had many pure devotee disciples. Ale w mojej opinii on minimalizował Prabhupada i mówił, że Bhaktisiddhanta miał wielu czystych So he was getting construction from more than just Prabhupada. He wanted to get instruction from more than just Srila Prabhupada. I on chciał otrzymywać instrukcje od większej ilości osób niż tylko Srila Prabhupada. But our faith is everything is here that Prabhupada is giving us. Ale nasza wiara polega na tym, że wszystko tutaj jest w tym, Why co do we nam have Srila to go Prabhupada. another way that is dangerous? A inne drogi mogą być niebezpieczne. Prabhupada is empowered to help us, but if you don't want to be helped, what can he do? Prabhupada jest upełnomocniony, żeby nam pomagać, ale jeżeli nie chcemy takiej pomocy, to co można zrobić? There are problems, no doubt. I oczywiście nie ma wątpliwości, że są problemy. There's always going to be problems. Zawsze będą problemy. There were problems in Prabhupada's time, Również były problemy w czasach Prabhupada. and there are problems now. I teraz również są. This is the material world we're coming out of. To jest świat materialny, z którego wychodzimy. Maya is testing us. You really want to go to Krishna, or you want to manipulate the material energy more? I mają nas sprawdzać, czy rzeczywiście chcemy iść do Kryszny, czy chcemy dalej manipulować materią materialną. But again, we come to the point of sincere. If we're really sincere to serve Srila Prabhupada, then Krishna will help us. Ale jeżeli dochodzimy do punktu szczerości, jeżeli będziemy szczerze chcieli zadowolić Srila Prabhupada, to on jest tu, żeby nam pomóc. What's their idea? What do they have better? Co oni mają lepsze? They have a higher conception and Mają Hare Krishna conjugal love. wyższe koncepcje niż miłosne relacje Rady i Kryszny. That we can come to this raga marg, Prabhupada's talking about. Tak, dochodzą do tej raga margi, o której tutaj Prabhupada And play with Krishna like an equal. Znaczy bawią się z Kryszną jak równi. They have a better, right? They have a higher conception. Lepsze koncepcje niż to. I heard an argument that it's hard to see how devotees are progressing during their lifetimes in ISKCON. It's hard to see how they get the persons that really reach the advanced stage of devotion. It's not many examples of that in ISKCON. I heard this argument one time. Yeah, but who are you to judge? Ale kim jesteś ty, żeby osądzać? Prabhupada and Krishna will be the judge, not you. Prabhupada i Kryszna będą sędziami tego, nie ty. You're judging them. If they're more advanced than you, then you don't have a right to judge them. You don't have the capacity to judge them. Oni są bardziej zaawansowani niż ty i ty nie masz możliwości, żeby to ocenić. No, it's true. Many have fallen down. To prawda, że wielu... Prabhupada sometimes said, don't be surprised at those who leave, be surprised at those who stay. Prabhupada mówił, że nie bądź zdumiony tymi, którzy odchodzą, tylko tymi, którzy zostają. This is Maya's kingdom. To jest królestwo Mai. So the default position is to serve Maya. Taka zakładana pozycja to jest służenie Mai. It's like compared to the island, it's very close, you can't see it. You think, oh, now I'm making a big decision. That'll be better for me, but you're acting against your own self-interest. Ktoś myśli, że teraz podejmuje taką ważną decyzję, ale tak naprawdę działa wbrew własnemu dobremu interesowi. To jest tak jak powieka, której nie zauważasz. Just remain faithful to Srila Prabhupada and everything will come out. Najlepiej pozostać wiernym Srila Prabhupadzie i wszystko będzie się dobrze działo. No. Ktoś jeszcze? I have observed in my life that whenever everything is normal, like I am enthusiastic in serving and practicing devotional service. So, but something happens in material aspect life, some problem, then I become anxious, and that is visible in my consciousness in serving Vaishnavas, spiritual master, and Srila Prabhupada. So, how to have unflinching surrender and loyalty and same enthusiasm despite whatever happened. Yeah, well, that's the path. Everyone will have to stand those tests.
Pytanie polega na tym, że w życiu ja próbuję służyć Krysznie, ale jest wiele przeszkód materialnych i jak utrzymać ten entuzjazm i lojalność, prawda, powiada, że to jest właśnie test, który musimy przejść w życiu. There's one verse that Prabhupada says is applicable in all times and all places, which is that whatever happens to you, if you take it as something coming from Krishna, from my purification, and you don't lose faith in the core of your heart, then nothing can stop you. You're going forward. Prabhupada powiedział, że jest taki test, dalej. To jest to, że jeżeli przyjmiemy wszystko, co się dzieje w moim życiu jako pochodzące od Kryszny, to wtedy przejdziemy ten test. But in the beginning it's hard. Yeah, we lose our balance. Z początku to jest trudne, ponieważ tracimy równowagę. We overreact to circumstances. Reagujemy nadmiernie na jakieś sytuacje. So then we suffer. Wtedy cierpimy. But we should see that what's causing that suffering, and then again come to the point of surrender. Ale powinniśmy zrozumieć, co powoduje to cierpienie i znowu wrócić do punktu podporządkowania. Let me do what's pleasing the Prabhupada. To oznacza zadowolenie się na Prabhupada. It's not utopian. Everybody's not going to be perfect, and there's always going to be some difficulties. But if we keep that in the front sincerely, then we'll overcome all these obstacles. To nie jest utopijne, każdy będzie miał jakieś problemy, ale jeżeli będziemy szczerzy, to pokonamy te trudności. We'll always come by mercy. I to wszystko zawsze dzieje się dzięki łasce. Because Krishna and Prabhupada will see that, okay, this person is sincerely trying to please us, but let's help him. Kiedy Prabhupada i Kryszna zobaczą, że ta osoba szczerze próbuje nas zadowolić, to pomóżmy mu. You had a question? Ty miałeś pytanie? Chciałem się zapytać, jak się pozbyć się, czy ofiarować falsego? Czy ofiarować? Czy pozbyć się Tak, czy pozbyć się, czy ofiarować? Komu ofiarować? So how can I get rid of false ego? Should I offer it to Krishna or what should I do? Yeah, then it becomes real ego. Tak, to wtedy staje się prawdziwe ego. We don't say to get rid of ego altogether. The false ego is that I should be in the center. The real ego is Krishna should be in the center. Nie powinniśmy myśleć, że ja się pozbędę ego. To jest prawdziwe ego, że Kryszna jest w centrum, a fałszywe ego to, że ja jestem w centrum. The problem is the habit is so ingrained that we think it's natural. Ale problem jest w tym, że ten nawyk jest tak zakorzeniony, że staje się to nawykiem. Like example, Prabhupada gave a very highly respected politician. Prabhupada dał przykład bardzo wysoko szanowanego polityka. So he was given a sweet. On został Indians give each other sweets, right? Słodyczami. W Indiach częstują się He took the sweet and immediately puts in his mouth. Jak wziął słodycz, od razu włożył do ust. That's the habit. To jest nawyk. The 2-year-old child immediately goes in the mouth. Dwuletnie dziecko od razu wkłada But wszystko. the devotee has to stop and think, oh, at least in his mind he should offer to Krishna. Ale wielbiciel się zatrzyma i przynajmniej w umyśle ofiarowuje to Kryszny. But this seems to be counterintuitive. Ale to jest taki wbrew nawykowi. Why can't I put it in my mouth? Dlaczego nie mam włożyć do If you stop the 2-year-old child, they'll cry. Well, what I want in my mouth? Jeżeli zatrzymasz takie 3-letnie dziecko, to on będzie płakać. Dlaczego nie mogę zjeść tego? So a little stop and then remember Krishna, thank you Krishna. Jest takie małe zatrzymanie, podziękowanie Kryszny. Okay, I can go now. Mogę już iść? Your Bhagavatam ki. Yeah. Bhagavatam ki. Że świętowaliście